konsoli głównej. Także jeśli nie widziałeś pierwszego odcinka, kliknij koniecznie tutaj, aby nadrobić. Natomiast jeśli widziałeś pierwszy odcinek, to lecimy dalej z tematem. A teraz już bez gadania, jadę po części i widzimy się w garażu. No i jesteśmy w garażu. Jak widać, albo i nie widać, silnik jest jeszcze bardziej rozebrany. A dlaczego? A dlatego pękło. Ale trzeba być zaradnym, więc no i mamy drugi, prawie nieśmigany. No dobra, trochę śmigany, bo na garu nasrane. Wyczyścimy i składamy. W wolnej chwili założyłem już bagnet. Mamy też komplet części, który jest nam potrzebny. Mamy wszystkie uszczelki do kolektora. To, co nam brakowało. Już z całym mocowaniem na wtyczkę. Jest też kompletna obudowa filtra powietrza, kompletna podstawa akumulatora oraz jeden kluczyk do chłodnicy. Oczywiście kolektor wyczyszczony, jak najlepiej się dało. Musimy zlikwidować jeszcze jeden mały problem. Jedna śruba niestety nie wytrzymała. Także rozwiercamy, wyciągamy, gwintujemy i stawiamy nową. Dobra, sytuacja opanowana. Śruba wykręcona, otwór zagwintowany. No i mamy silnik gotowy. Wszystko złożone tak jak powinno być. Wszystkie nowe uszczelki pomontowane. Bagnet na miejscu. Zbiorniczek tymczasowo też na miejscu. Podstawa filtra na miejscu. Mocowanie akumulatora na miejscu. Dobra, nie tracimy czasu. Zabieramy się za pas przedni. A pas wygląda tak. Pozostaje zdemontować z niego to, co niepotrzebne.
Czyli wtyczkę, rurkę. Tu jeszcze jedną wtyczkę. No i możemy montować. Niestety nie mogę pasa skręcić do końca, ponieważ linijki do siebie nie pasują. No i wymienię chłodnicę klimatyzacji, ponieważ ta ma już ewidentnie dość. A jak już robić, to raz a porządnie. Także jutro zamawiamy chłodnicę, zamawiamy linkę, no i wtedy składamy wszystko do kupy, zalewamy silnik płynem chłodniczym, odpalamy, wyjedziemy i zobaczymy, jak to wygląda na zewnątrz. Dla mnie to będzie kolejny dzień, ale wy to zobaczycie za chwilę. Jak widać, decyzja była dobra. Ta chłodnica i tak już puściła. Dobra, słuchajcie, wszystko mamy gotowe. Mega jaram się tym, że udało się to ogarnąć po prostu w tak szybkim czasie. Nie było żadnych problemów, komplikacji, nie wyszły miliony dziwnych spraw. W międzyczasie poza kamerami zdjąłem jeszcze lewy błotnik, aby już nam nie wadził. Jak widać, wszystko jest tutaj w świetnym stanie. Wcześniej nie było żadnych ciekawych przygód. Tu temat silnika skończony. Zostało zamontować tylko pokrywę i jeden plasticzek, którego nie ma od filtra. No i teraz temat blacharki. A mianowicie, szukamy pojedynczo maski, błotników, zderzaków, wszystkiego, czy szukamy całego siroka trafionego w tył, aby mieć wszystkie części pod ręką od razu. Jak myślicie, która opcja będzie lepsza? Bardziej się skłaniam ku tej drugiej, ale to wydłuży czas budowy projektu. Także w przyszłym odcinku, tak dla odmiany, zabierzemy się za tył. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już wkrótce. Cześć. Przyznam wam się do jeszcze jednej rzeczy. Ktoś widzi różnicę? Tak, rozbierałem jeszcze raz przód. Dorwałem czarną chłodnicę klimatyzacji i stwierdziłem, że tak będzie dużo lepiej wyglądać. R ma dość spore wloty z przodu, przez które tą chłodnicę mocno widać.
No i powiedzcie mi, co to jest za pogoda?